Koszty zakupu paliw dla polskich statków handlowych i rybackich wynoszą aż 30 miliardów złotych rocznie, a trzeba je nabywać prawie wyłącznie za dolary. Jak zmniejszyć te dewizowe wydatki? W lipcu ubiegłego roku przedstawialiśmy w dzienniku telewizyjnym nową metodę sterowania statków, opracowaną przez magistra inżyniera Kazimierza Finka z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Od tego czasu metoda została już opatentowana i wypróbowano ją na kilku statkach polskiej żeglugi morskiej. Oszczędności wynoszą od 3 do 10% zużywanego paliwa. Metoda może być powszechnie wdrożona na statki posiadające napęd jako pędnik śrubę nastawną. Ilu jednostek to dotyczy? W kraju dotyczy to 400 jednostek, z tym ponad 280 statków rybackich. Na 10 takich statkach można by było uzyskać do $1,5 miliona w ciągu roku. Przy jakich kosztach? Praktycznie rzecz biorąc bezinwestycyjnych. A czy są jakieś dodatkowe korzyści z zastosowania tej metody? Tak, obniżenie drgań i hałasów. Co zrobić, żeby ten wynalazek, ta metoda została zastosowana powszechnie? Po prostu należy stosować przepisy wynalazcze. Bezinwestycyjne oszczędności mogą więc wynieść kilkadziesiąt milionów dolarów w ciągu roku. W tym przypadku dewizy leżą dosłownie na ulicy, a raczej na morzu. I dziwne jest, że poza PŻM i częściowo PLO inni armatorzy nie wykazują zainteresowania wynalazkiem. I jeszcze jedno. Do tej pory nie zrealizowano przepisów dotyczących wynagrodzenia twórcy i osób współpracujących przy wdrażaniu tego znaczącego wynalazku. Myślę, że relacja, która ukaże się dzisiaj w dzienniku, pomoże całej sprawie. Ja też tak sądzę. Dotyczył on wynalazku oszczędzającego paliwo na statkach. Bezinwestycyjna metoda inżyniera Finka po zakończeniu wszystkich prób od ponad roku jest praktycznie stosowana na 6 statkach polskiej żeglugi morskiej i tylko te jednostki dały armatorowi kilkaset tysięcy dolarów oszczędności. Wynalazkiem po ostatniej relacji w dzienniku zainteresowały się wstępnie polskie linie oceaniczne i gdyński Dalmor. To są pozytywy. Natomiast nadal brak odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania. Dlaczego armatorzy tak powoli decydują się na szersze wykorzystywanie metody i nie chcą oszczędzać paliwa kupowanego za dewizy? I po drugie, kiedy wreszcie PŻM, od ponad roku czerpiąca zyski z metody inżyniera Finka, poważnie potraktuje przepisy wynalazcze i wypłaci należne honoraria autorowi i mechanikom ze swoich statków wdrażającym projekt? A oto dalszy ciąg sprawy już w dzisiejszej relacji reportera Dziennika z Gdańska. Szybka reakcja centralnych władz partyjnych i rządu na nadaną 9 stycznia w dzienniku telewizyjnym relację o nowej metodzie inżyniera Finka oszczędzania paliw na statkach spowodowała również szersze przedstawienie sprawy w prasie centralnej i terenowej. Odwiedziłem ponownie inżyniera Finka w jego domowej pracowni. Czy podjęte ostatnio działania satysfakcjonują pana? Jestem mile zaskoczony szybką reakcją władz i Komitetu Centralnego. A w szczególności dziękuję za zaproszenie mnie do bezpośrednich rozmów przez pana Hołdakowskiego, kierownika Wydziału Ekonomicznego Komitetu Centralnego, z którym przeprowadziłem rozmowy w obecności ministra Tota oraz innych przedstawicieli rządu. Sądzę i jestem przekonany, że podjęte decyzje przez Komitet Centralny w sprawie wdrożenia mojej metody będą zrealizowane. Jednocześnie jestem przekonany, że przykład mój może być mobilizujący dla innych twórców. Przypomnijmy jeszcze, że na spotkaniu w Komitecie Centralnym ustalono m.in., cytuję, Urząd Gospodarki Morskiej wyegzekwuje od polskiej żeglugi morskiej zobowiązania wynikające z przepisów prawa wynalazczego, wypłatę wynagrodzeń dla twórcy i osób biorących udział we wdrożeniu. Oczekujemy na informacje w sprawie realizacji tego zobowiązania. W tym przypadku sprawa została załatwiona pozytywnie. Ale jak długo trzeba będzie jeszcze interwencji najwyższych czynników, by samodzielne, działające na zasadach reformy gospodarczej przedsiębiorstwa nauczyły się skutecznie liczyć, czy coś im się opłaca, czy też nie. Co pan czuje w tym momencie, panie inżynierze, po obejrzeniu tej relacji? No wie pan, wydaje mi się, że dostałem kolejną pomoc, ale z drugiej strony, mając te swoje doświadczenia, wydaje mi się, że
Może ktoś znowu się znajdzie, kto zacznie mi przeszkadzać. Polska flota handlowa i rybacka zużywa rocznie $500 000 ton paliwa, a koszty jego zakupu wynoszą ponad $100 milionów. Prawie 50% tej sumy przeznacza się na zakup paliwa dla statków posiadających śrubę nastawną. A właśnie w tych jednostkach można zastosować oszczędnościowy, bezinwestycyjny wynalazek inżyniera Kazimierza Finka z Instytutu Morskiego w Gdańsku. W 1976 roku, odbywając normalny rejs badawczy na statku Studzianki do Francji i Stanów Zjednoczonych, doznałem w trakcie rejsu urazu dysku na wskutek niezwykle silnych wibracji na statku, na którym prowadziłem badania. Na podobne dolegliwości skarżyli się również oficerowie, mechanicy i załoga statku. W tej sytuacji, biorąc również pod uwagę bardzo groźne drgania dla urządzeń, dla maszyn, postanowiłem zająć się bliżej tym zagadnieniem i po powrocie do kraju przygotowałem bogaty program badań, rozpisany na 2 lata, badań na tym samym statku. Badania te zrealizowałem w ramach problemu rozsortowego automatyzacja statków. Następnie przez kilka lat prowadziłem niezwykle wnikliwe analizy uzyskanych wyników. Doprowadziło to w rezultacie do przygotowania i dokonania projektu wynalazczego, który zgłosiłem do Urzędu Patentowego w 1982 roku. Na projekt ten uzyskałem patent w roku 1985. Patent ten obejmuje 2 wynalazki. Pierwszy dotyczy sposobu, czyli metody postępowania prowadzącej do optymalizacji nastaw układu napędowego i zaprojektowania projektu nastaw optymalnych, który następnie mechanicy w sposób prosty mogą wykorzystać dla nastaw silnika głównego i śruby nastawnej. Tak więc badania nad zlikwidowaniem drgań doprowadziły mnie do nowego jeszcze pomysłu, do oszczędnego pływania. Wynalazek został więc opatentowany, a od marca ubiegłego roku polska żegluga morska wykorzystuje go praktycznie na 6 swoich jednostkach. O uzyskiwanych efektach powiedzieli nam starsi mechanicy Bogusław Etynkowski, Andrzej Rząsa i Tadeusz Kowalski. A więc oszczędności z tytułu związane z użyciem paliwa wynoszą w granicach 6 do 9% na tym statku, na tego typu statkach, co w skali rocznej można przyjąć, że wynosi około $60 000. Na statku Cedynia efekty były rzędu 7-9%, no to będzie w granicach 2,5 do 3 ton na dobę. W porównaniu z układem sprzężonym, co dotychczas stosowany był, naturalnie to samo, co i kolega potwierdzam, oszczędności paliwa w tych samych granicach, 5 do 9%. Czy stosowanie metody inżyniera Finka może mieć jakiś negatywny wpływ na pracę urządzeń statkowych? Nie zauważyłem na swoim statku, żeby miał negatywne strony, natomiast bardzo dużo istotnie pozytywnych stron widać. Jakie na przykład? No, na przykład całkowicie można wyeliminować wibracje statku. Były takie wypadki poprzednio, że na przykład często pękały rurociągi olejowe agregatu, bo tam węzeł drgani był. Po zastosowaniu metody Finka zmniejszono wibracje statku, no i ten problem już odpadł automatycznie sam. Podsumujmy. Potencjalne wykorzystanie wynalazku na 280 statkach posiadających śrubę nastawną mogłoby przynieść oszczędności liczone w milionach dolarów rocznie. Wydawałoby się więc, że metodę należy stosować, a autorowi wypłacić honoraria. Znalazły się jednak osoby, które z uporem przeciwstawiały się takiemu załatwianiu sprawy. Henryk Spigarski, dziennikarz tygodnika Wybrzeże, i Zbigniew Wróbel, publicysta Trybuny Ludu. Wynalazek ten nie wzbudzał emocji, nie wywoływał progów i barier do czasu udzielenia wynalazkowi świadectwa patentowego i podpisania umowy wdrożeniowej z Polską Żeglugą Morską. I w zasadzie od tego momentu zaczęły się wszystkie kłopoty związane z tym wynalazkiem, a przede wszystkim kłopoty inżyniera Finka. Opóźnianie różnych terminów dotyczących wysyłania pism w różnych kierunkach, zarówno do Urzędu Gospodarki Morskiej, do Polskiej Żeglugi Morskiej. Występowały również bariery typu pomniejszającego istotę tego wynalazku.
Pan badał dokładnie tą sprawę. Czy pan doszedł do tych barier? Czy pan może powiedzieć, gdzie one były umiejscowione? Ja myślę, one zaczęły się w samym Instytucie Morskim, w najbliższym sąsiedztwie inżyniera Finka. A wiadomo, że informacje, pewne opinie przenikają i one docierały również do armatora i stąd wynikła opieszałość w załatwieniu sprawy do końca. Byłeś na spotkaniu zainteresowanych stron 14 stycznia tutaj w Gdańsku. Byli tam również przedstawiciele armatora, czyli Polskiej Żeglugi Morskiej, byli przedstawiciele Urzędu do Spraw Postępu i Wdrożeń, przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku i o ile mnie pamięć nie myli, jeszcze Urzędu Gospodarki Morskiej. W czasie tego spotkania w opozycji były właściwie dwie osoby, z tym, że sądzę, że nie reprezentowały one zdania instytucji, a raczej własne indywidualne poglądy. Chodzi mi tutaj o przedstawicieli Polskiej Żeglugi Morskiej i Instytutu Morskiego. Aby utrącić czy opóźnić wdrożenie pomysłu pana Finka, no, chwytały się zresztą bardzo zaskakujących wręcz argumentów. Jeden z owych oponentów nawet zakwestionował fakt wdrożenia wynalazku, mimo że wcześniej mówił wyraźnie, jasno o tym, że pracuje on już na 6 statkach. Stąd byłem niezmiernie zaskoczony, zresztą nie tylko ja, takimi sformułowaniami, no i one budziły co najmniej zdziwienie, ale ja myślę, że te stanowiska, jakie oponenci zaprezentowali, trzeba na nie spojrzeć w trochę szerszym kontekście. No, występuje dosyć powszechne takie zjawisko bezinteresownej zawiści i wynika ona z przeróżnych, dla mnie często irracjonalnych powodów. I z tego względu tak wielu wynalazców w naszym kraju i charakterystyczny jest właśnie przykład pomysłu pana Finka, znajduje tak trudną drogę do wdrożeń, a szczególnie najeżona ona jest różnego rodzaju przeszkodami w chwili, kiedy trzeba zapłacić za wynalazek, kiedy trzeba obliczyć jego efekty, mimo że one są ewidentne i wiadomo zgodnie z prawem wynalazczym ile i kiedy trzeba zapłacić, wtedy zaczyna się rzucać te ogromne kłody pod nogi pomysłodawców, zaczyna się sypać piasek w tryby maszyny, która powinna te wynalazki jak najszybciej wprowadzić do wdrożenia. Wielu ludzi patrzy na te sprawy bardzo biurokratycznie, obwarowuje się różnego rodzaju przepisami prawnymi, wyszukuje różnego rodzaju możliwości, aby wymigać się od podjęcia tej decyzji, która czasami wymaga wyłącznie dobrej woli. Boją się tego ryzyka, a niestety bez ryzyka nie będzie żadnego postępu. Wszyscy to rozumieją, od dyrekcji poszczególnych armatorów, po władze państwowe, po władze decyzyjne, natomiast nie potrafią zrozumieć tego ci, którzy są gdzieś tam poukrywani po biurach, siedzą przy biurkach, przeliczają to wszystko i oni najczęściej są właśnie tą główną przeszkodą we wdrażaniu wynalazków.